Cześć, witajcie na kanale Agnieszka Grzelak Beauty. Dzisiaj w końcu przyszedł dzień, w którym przetestuję to, o co prosiliście, czyli uwaga, nowe maski od Glam Glow. Kupiłam je będąc w Stanach, kupiłam je w Sephorze i nie mogłam się oprzeć temu pięknemu różowemu kucykowi Pony i dziwnej nowości. Oczywiście jeszcze nawet nie rozpakowałam tych produktów, a mam je już ze 2 tygodnie, więc docencie to, że właśnie specjalnie dla Was trzymam ręce przy sobie i nawet nie dotykam tych rzeczy, więc zapraszam Was na open boxy, co jest w środku. A więc opakowania wyglądają w ten sposób. Tutaj wydaje mi się, że to jest ich nowe wydanie tej standardowej maski, którą oni mieli w kolorze srebrnym, bo z opisu wydaje się być taka sama, że ona jest jakaś ujędrniająca, taka w ogóle odmładzająca skórę i wiecie, taka instant piękność. I tutaj jest wersja z kucykiem Pony. Jest to seria, która właśnie powstała przy współpracy z kucykami Pony i były do wyboru 3 kolory: różowy, fioletowy i czarny. I ja w sklepie stwierdziłam, że skuszę się właśnie na tego pięknego, różowego kucyka. Zobaczcie tylko, jaka ona jest szczęśliwa. I całe opakowanie jest przepiękne, dlatego że jest takie trochę holo, właśnie trochę kucykowe i tutaj w ogóle świeci się jej ta maseczka. I oczywiście proszę Was, nie zwracajcie uwagi na moje paznokcie, które się połamały po moim wyjeździe w Maroko. Jeszcze nie zdążyłam ich ogarnąć, bo byłam chora i w ogóle, więc błagam, patrzcie tylko na maskę, nie na moje paznokcie. A to, moi drodzy, to jest właśnie nowość od Glam Glow, czyli ich najnowsza maska, która nie jest ani glinką, ani właśnie maską peel-off, tylko to jest coś zupełnie innego. To jest maska, która ma działać w 60 sekund i nazywa się Insta Mud, czyli trochę jakby było glinką jednak, natomiast z tego, co widziałam na zdjęciach, to jest w ogóle jakaś pianka. To jest maska, która się pieni. Więc może w takim razie rozpakujmy obydwie maski. Najpierw zacznę od kucyka Pony, to sobie odstawię na bok. Spójrzcie tylko, jaki jest piękny. Mam nadzieję, że to w ogóle dobrze robię. A, w ogóle wracając, bo tak zaczęłam trochę z kopyta, jeżeli nie wiecie, co to jest Glam Glow i w ogóle, to są to jedne z takich najbardziej fancy, najbardziej popularnych i dosyć drogich maseczek. One kosztują w przedziale tak od 120 nawet do 250 zł, więc są drogie, ale są też bardzo takie rozhulane przez wszystkie youtuberki, instagramerki i w ogóle. Przede wszystkim dlatego, że są naprawdę ładne i są takie bardzo instagramowe, że się robi zdjęcie, jest takie fancy. Natomiast podobno też mają super działanie. Ja w życiu wcześniej przetestowałam tylko tą srebrną maskę, która wydawała mi się bardzo fajna, bardzo ładnie pachniała, ale przede wszystkim pięknie wyglądała. Tutaj mamy małą karteczkę z napisem Glam Glow Gravity Mud Glitter Mask. Czyli w ogóle ta ich seria nazywa się Gravity Mud, czyli tak jakby powstrzymuje grawitację i jesteście takie super naciągnięte. Taka instrukcja obsługi miniaturowa, więc to sobie zostawię na później. I wracamy do naszego opakowania. W środku mamy miniaturowy nakładacz. Nazwę to nakładaczem, a to jest po prostu taka szpatułka. I wydaje mi się, że to jest mega fajny upgrade, jeżeli chodzi o ich nakładanie. Dlatego, że poprzednia, ta srebrna maseczka miała dosyć gruby pędzelek i bardzo dużo produktu się przez to traciło tylko i wyłącznie na pędzelku. Więc tutaj jest super update przez to, że właśnie teraz jest to taka silikonowa, mięciutka szpatułka. Bardzo fajne, nie spodziewałam się tego. I teraz dalej, co my tu mamy? No way! Wydaje mi się, obstawiałam, że to są takie tatuaże Glam Glow, współpraca z kucykami Pony. Ciekawe bardzo rozwiązanie. I teraz sama maska. Okej. Wygląda w ten sposób. I spójrzcie tylko na to piękne opakowanie. Uroczy kucyk. I tutaj na wieczku też mamy Glam Glow, potem gwiazdka i kucyki Pony. Tu mi się bardzo podoba to, że pod spodem jak gdyby tło jest holo. Jest takie jakby holo, potem napis i kucyki. W ogóle wiecie, wszystko co najlepsze, nie? Więc bardzo fajna opcja i właśnie tak jak widzicie, to jest napisane, że jest firming, czyli ujędrniające. I teraz, na razie jeszcze nie otworzę, to będzie przy okazji konkretnego testu, konkretnej rzeczy, ale przejdę teraz do otworzenia tego drugiego. I uwaga, to opakowanie rzeczywiście jest bardzo dziwne. Pal licho, że jest źle sklejone, trudno, zdarza się najlepszym. Tutaj podejrzewam, że się otwiera od góry. I zobaczmy, spójrzcie na to. Hello, sexy. No hello.
Okej. Tutaj znowu jest karteczka pewnie z instrukcją. I uwaga, czy jesteście na to gotowi? Dem. Ciekawe. Glam Glow Instamat. Jest napisane, że w 60 sekund ma nam, jest napisane porifying, czyli jakby ma zadbać o nasze pory, ma je zmniejszyć widoczność, jak gdyby je ściaśnić, czyli w zasadzie to byłaby idealna rzecz dla mnie, bo ja właśnie mam problem z rozszerzonymi porami tutaj na policzkach i na czole, więc aż się nie mogę doczekać. Fajnie, ciekawe opakowanie, bardzo ładne, z pompką. Tak to właśnie się dzieje, kiedy za długo bawisz się czymś przed rozpoczęciem testu. I niestety tutaj już nic więcej nie ma w środku, więc to tylko taki był ciekawe opakowanie zwykłego produktu, za co też duże propsy, bo wiadomo, że opakowanie to jest bardzo duży plus. Taka fajna klepsydra. Więc kiedy teraz już mam oba produkty rozpakowane, czas na test. I oczywiście zacznę tutaj od Glam Glow Instamat, dlatego że z tego co wiem, to jest produkt, który się zmywa, a tego się nie zmywa, więc to będzie krok numer 1, a to krok numer 2. Boże, moja twarz chyba będzie wyglądać przepięknie po tym, kiedy będę miała 2 treatmenty w jednym filmie. A tak przy okazji, to tą maseczkę kupiłam za $42, a tą maskę za 60, czyli łącznie to jest 100, czyli prawie 400 zł. Za te dwie tylko rzeczy. Możecie mnie nazwać szaloną, ale po pierwsze, to był wasz request, to wy chcieliście, żebym przetestowała maseczki Glam Glow, a po drugie, robię to dla was, żebyście wy mogły zobaczyć, jak to wygląda i jak to działa. Więc you're welcome. Jest tutaj napisane, żeby nałożyć warstwę na suchą skórę i nie wcierać. Okej. I w tym czasie, w ciągu tych 60 sekund mają się wytworzyć bąbelki. I to jest coś, co już znam, chyba maseczka Clinique miała coś takiego. Tak, mieli taką różową maseczkę, którą się nakładało i ona w ciągu właśnie tam 30-60 sekund robiła bąbelki i stawało się taką białą, wielką kulą. Więc sprawdźmy to. W związanych włosach wyglądam gorzej, co? No dobra, mniejsza. Nie wiem, czy trzeba tym wstrząsnąć na wszelki wypadek, ale chyba nie. Tylko jak to zrobić, żeby tego nie wcierać? Dobra, może po prostu sobie spróbuję nałożyć na twarz, tylko pewnie trzeba parę razy nacisnąć. O, dobra, słyszałam, że się zapompowało. Zawsze mam taki, kiedy to wyjdzie? Dobra, uwaga. Nie wiem, ile się tego nakłada. Śmieszny ten kolor. No dobra, i mam to nałożyć i nie wcierać, więc... O nie, chyba trochę za mało. Najgorsze jest to, że czuję taką mega presję czasu. O nie, już bo bąbelki ja jeszcze nie zdążyłam. O nie. Coś to jest najgorsze. Daję radę. Po prostu trzeba naraz robić tylko jedną część twarzy i już potem do niej nie wracać. Ale pachnie tak bardzo... jakby ziołowo. Trochę tak jak takie maści, które się wciera na przeziębienie. Takie trochę jakby eukaliptus. O nie, niszczę bąbelki, no. Naprawdę, teraz widzicie, że się mega skupiam, bo jak nie gadam, to wtedy właśnie jest moje pełne skupienie. Chyba to mamy. Jestem pięknym bałwankiem. Dobra, więc teraz mogę myśleć na trzeźwo, kiedy już widzę, że mam to wszystko tutaj ogarnięte i wszystko mi się zaczęło ładnie pienić w miarę równo. Spójrzcie tylko na moje dłonie. Więc przede wszystkim bardzo podoba mi się kolor tej maski. W ogóle spójrzcie, jak pięknie pasuje do mojego ubrania. To jest taki bardzo ładny, można to chyba nazwać indygo, który też pięknie pasuje z opakowaniem, więc oni to wszystko przemyśleli. To wszystko jest takie instagramowe, takie wiecie, robię sobie zdjęcie na Instagrama. W każdym razie samo nakładanie jest przyjemne, ale stresujące, jak widzieliście, dlatego, że od razu po nałożeniu te bąbelki zaczynają się pojawiać i gdyby potem jak już dotkniecie bąbelków, to je rujnujecie. Już ich nie ma. Więc trzeba nakładać tak bardzo rejonowo i po prostu tu nałożycie i już zostawiacie, idziecie dalej. Natomiast samo uczucie jest dosyć przyjemne. Cały czas słyszę te bąbelki, jak się tworzą, jak pękają. Natomiast też właśnie mam wrażenie takiego dużego chłodu. Jakby tu był jakiś taki olejek eteryczny, który jest
ochładzający trochę jak mentol. No i właśnie też był taki miętowo, ziołowo, taki chłodny zapach. Natomiast trochę mnie zaczęło szczypać w miejscu, gdzie miałam naruszony naskórek, bo ostatnio byłam chora i bardzo często dmuchałam nos, więc tutaj naokoło nosa mam na pewno zdarty naskórek trochę i tutaj właśnie dosyć mocno mnie szczypało. Możliwe, że właśnie przez ten olejek eteryczny. Natomiast to, jak wyglądam pięknie, to bardzo mi się podoba, bo naprawdę totalnie gra z moją bluzką, nie spodziewałam się tego. I wygląda lepiej niż ten Clinique, ale to chyba tylko i wyłącznie ze względu na to, że to po prostu jest fioletowe, co mi mega odpowiada. Taką maseczkę trzeba trzymać tylko 60 sekund, czyli minutę, więc na pewno już minęło przez ten cały czas, kiedy do Was gadałam. I po minucie zmywa się ciepłą wodą, a potem jest follow with your regular treatment routine. I napisali, żeby to powtarzać 2-3 razy w tygodniu, bądź tak często, jak potrzebujesz. A w zasadzie bardziej tak często, jak pragniesz. Więc wydaje mi się, że ta minuta minęła i zastanawiam się, co by teraz było, jakbym dotknęła tej maski. Uwaga. Nie wiem, czy wy to słyszeliście. To jest taki mega fajny dźwięk, jakbyście właśnie wchodzili w taką coś między pianą a śniegiem. Ej, mega to jest, naprawdę tak mi się podoba, ale zobaczcie w ogóle, jaką mam fioletową twarz teraz. Mam nadzieję, że to nie zostawia koloru. Chyba nie, oby nie. W każdym razie zrujnuję teraz bąbelki i pójdę to zmyć. Zobaczymy, czy moja skóra będzie wyglądała tak pięknie, jak powiedzieli. Zmyłam się i wyglądam tak. Jeżeli chodzi o efekt, po jednym razie, to wydaje mi się, że jedyne co widzę, to to, że moja skóra wydaje się być taka bardziej jednolita, bardziej gładka. Może też dlatego, że po prostu złuszczyło mi to mój martwy naskórek. Natomiast jeżeli miałam się przyjrzeć porom z bliska, bo tu mam lusterko powiększające, to szczerze mówiąc nie wiem, czy tutaj coś to zdziałało. No ale z drugiej strony też jakby nie patrzeć, po jednym razie trudno oczekiwać cudów, ale mam wrażenie, że skóra rzeczywiście wygląda gładziej. Jeżeli chodzi o samo zmywanie, to na pewno ta maska się pieni, czyli trochę działa tak jak żel do mycia twarzy, czyli po prostu jeszcze bardziej dokładnie Wam wszystko wymywa. I drugą rzeczą, którą zauważyłam, to to, że trochę długo się zmywa. Może właśnie przez to, że ta warstwa jest dosyć gruba przez tą całą pianę. I po prostu tak zmywałam, bo to się jeszcze bardziej pieniło, tak wiecie, jak żel do twarzy, więc to trochę trwało, natomiast uczucie jest bardzo fajne i przy zmywaniu nadal miałam właśnie odczucie takiej chłodności. W każdym razie, jeżeli chodzi o efekty po jednym razie, możecie sobie tutaj porównać przed i po, jak tutaj sobie gadałam. Wydaje mi się, że może być właśnie taka bardziej jednolita i bardziej gładka. Natomiast teraz, po tym zabiegu, sprawdźmy, jak sprawdzi się ta maska. Uwaga, otwórzmy to razem. I fail, i pokrywka. Ale teraz to już powinno być to. Otworzę najpierw z waszej strony. Wow! To jest naprawdę różowe. Naprawdę różowe i wypełnione w ogóle po brzegi. Jeżeli chodzi o zapach, to pachnie dokładnie tak samo jak ta srebrna maseczka, czyli jest to trochę zapach piña colady. Czyli tak jakbyście pomieszali kokos z ananasem i z odrobiną alkoholu. Bo ta maska chyba ma w sobie trochę alkoholu, żeby właśnie wysychała. Natomiast pachnie całkiem przyjemnie, właśnie jak piña colada na wakacjach. Więc jeżeli chodzi o wygląd tej maski, to muszę jej dać 5. 5 z plusem, naprawdę. Wygląda po prostu super. Mieni się, jest bardzo intensywnie różowa. No i rzeczywiście pasuje mega klimatem do tych naklejek, czy tam tatuaży. I bardzo duży plus za zmianę szpatułki. Znaczy zmianę pędzelka na szpatułkę. Przeczytam sobie instrukcję. Okej, czyli dokładnie tak samo jak tamta srebrna maska, czyli po prostu nakłada się cienką warstwą, czeka aż zupełnie wyschnie, zdejmuje się i finito. Jest taka, chyba przez ten brokat jest bardziej gęsta i taka jakby bardziej galaretkowata niż ta srebrna. Spójrzcie tylko na to. Definitywnie konsystencja jest mniej gładka, ale też mam wrażenie, że mogli zamienić tutaj akurat pędzelek na szpatułkę, dlatego że ten brokat naprawdę trudno byłoby wyjąć z pędzelka, ale jest to bardzo, bardzo dobry update. No jak widzicie, rwie się, więc konsystencja jest jednak inna niż tej srebrnej. Srebrna jest po prostu hitem, a tutaj mamy glut z brokatem, taki jakby slime. No to teraz czas nałożyć to na moją facjatę.
O, what? Ej, ten brokat się mieni na wszystkie kolory. Nie wiem, czy wy to widzicie. Ale czad. Ej, mega. No i rzeczywiście ta silikonowa szpatułka jest po prostu super do tego. Tylko widzę, że nie rozkłada się bardzo równomiernie, ale właśnie wszystko, wydaje mi się, że to wszystko przez ten brokat i właśnie przez to, że to ma taką glutowatą konsystencję, a nie taką jednolitą. Ale to ładnie pachnie piña coladą. To jest naprawdę takie dziwne. Ale zauważyłam, że ta maseczka też troszeczkę szczypie. Tylko ona właśnie mi się wydaje, że szczypie tutaj bardziej alkoholem, dlatego że musi mieć coś, co dzięki czemu wyschnie. Znowu się skupiam, słuchajcie, znowu nic nie mówię. Chciałam to rozłożyć jak taką, wiecie, najrówniejszą warstewką, żeby nigdzie nie było prześwitów, a z drugiej strony, żeby też nie było za grubo. Bo ta maska, z tego co pamiętam, wysycha tak około pół godziny. Ale ładna. Najlepsze jest to, że naprawdę się czuję jak kucyk pony, przez to, że tego brokatu jest tak dużo i mieni się po prostu wszystkimi kolorami. Trochę holo ten brokat. Podejrzewam, że gdyby komuś nie zależało, żeby to tak równo rozłożyć, to zajęłoby to o wiele mniej czasu. Natomiast ja tutaj mam misję, żeby zrobić z tego jak najbardziej równą maseczkę, jak tylko się da. Ja bym najchętniej sobie nawaliła taką grubą warstwę, bo wtedy ten kolor byłby najpiękniejszy, ale z drugiej strony wtedy nigdy by mi nie wyschła. I na nosek. Lepiej nie będzie, żebym nie przesadzała też. Więc spójrzcie tylko na tą różową, dziwną twarz. Serio, to jest... Nie mogę zdecydować, czy to jest tak amazing, że nie mogę na to patrzeć, czy to jest tak niepokojące, że nie mogę na to patrzeć. Chociaż nie, z drugiej strony po prostu chcę cały czas na to patrzeć, bo jak bardzo to się świeci. Nie dość, że to się świeci przez to, że jeszcze jest mokre, to świeci się przez to, że to jest tona brokatu. Po prostu to wygląda przecudownie. Cały czas pachnie właśnie takim kokosem i chciałabym zobaczyć właśnie, jak to będzie wyglądało, kiedy już wyschnie. Kiedy nie będzie takiego mokrego błysku, tylko zostanie już sam brokat. Więc podejrzewam, że będę to trzymać na swojej twarzy jakieś pół godziny, może nawet do 40 minut, bo w niektórych miejscach trochę mi się dużo nałożyło, bo chciałam, żeby było równo, bez prześwitów. Jak na razie moje pierwsze wrażenia są bardzo pozytywne. Czuję się jak kucyk pony, jednorożec i Barbie w jednym. Produktu było, że tak powiem, po kokardę, kiedy otwierałam i teraz ubyło go troszeczkę. Nie wiem, czy widzicie mniej więcej, ile go było. Natomiast wydaje mi się, że taka maska starcza pewnie na jakieś 10 razy, czyli to wychodzi koło 20 zł za maseczkę, koło 15 zł za maseczkę, czyli mniej więcej tyle, ile płacimy za maseczki w Płachcie. Czyli jeżeli efekt byłby podobny, to wydaje mi się, że warto, bo w zasadzie i tak tyle wydajemy na maski w Płachcie. I super jest to, że tą szpatułkę wystarczy po prostu wytrzeć w chusteczkę albo umyć wodą i już jest zupełnie czysta. O nie, zapomniałam sobie nakleić tatuażu na twarz. Trudno. To teraz nie zostało mi nic innego, jak przez te pół godziny robić sobie super sesję zdjęciową. Z tą maseczką mogę iść przez świat, mogę zawalczyć o moje... czy cokolwiek. Dobra. Prawda jest taka, że usiądę i będę oglądała serial przez pół godziny, czując się pięknie i pachnąc jak piña colada. Minęło pół godziny i w końcu maska jest sucha. Na pewno widzę jeszcze jedną różnicę między tą nową maską a tą srebrną, że tą srebrną dało się nałożyć taką cieniutką warstwą i ona wysychała w około 15-20 minut, a tutaj, żeby to w miarę równo rozłożyć, właśnie musiałam nałożyć grubszą warstwę, no i to zajęło około pół godziny. Więc teraz, jak widzicie, bardzo trudno mi się mówi i tutaj robią mi się takie maseczkowe zmarchy. Uwaga, let's do it! Zacznę od dołu, tylko może sobie naciągnę skórę, tak żeby trochę te brzegi poluzować. Puściła broda, więc... spróbuję to w ogóle w jednym kawałku zdjąć, tak będzie najfajniej. Śmiesznie, bo mimo, że jest sucha, to nadal pachnie kokosem. Ale zdejmuje się ją całkiem łatwo i nie jest to absolutnie w ogóle bolesne. Ale to dziwnie wygląda. Serio, to jest moja twarz w brokacie. Moja twarz wersja brokat. Można by w zasadzie było coś takiego na Halloween nosić. Tutaj, jeszcze tutaj było coś mokrego, ciekawe. Byłam pewna, że to już całkowicie wyschło. Natomiast były jakieś miejsca, w których była bardziej mokra maseczka pod spodem. Cieszę się, że prawie cały brokat zszedł, bo tutaj właśnie
Jeszcze jakieś takie maleńkie kawałeczki są, takie pojedyncze brokatki, bo bałam się szczerze mówiąc, że przez to, że w tej masce jest aż tak dużo brokatu, to coś może rzeczywiście zostać na tej twarzy, ale jest okej, jest naprawdę nieźle, bo jak widzieliście, całość zeszła z maseczką. To teraz mam problem, jak podsumować tą maskę, bo wydaje mi się, że ona działa tak samo jak ta srebrna wersja, tylko po prostu ją odnowili, ale za to, jeżeli komuś zależy na tym, żeby wyglądać naprawdę fancy, naprawdę słodko i naprawdę jak jednorożec w trakcie nakładania swojej maseczki, to jak najbardziej jest to dla niego. Znowu mam wrażenie, że ta skóra jest taka, wiecie, wygląda lepiej niż przed nałożeniem maseczki. Może to jest tylko kwestia tego, że wydałam na nią 200 zł i chcę to jakoś usprawiedliwić, ale mam wrażenie, że jest bardziej matowa, że jest taka, nie wiem, bardziej zwarta? Trudno mi to określić. W każdym razie na pewno wygląda lepiej. Więc na pewno plusem, jaki przeważa za tą maseczką, jest wygląd, łatwość nakładania i zdejmowania i mam wrażenie, że efekt. No, musi coś się dziać za te 200 zł, bo jak nie, to by było naprawdę największy przekręt po prostu życia. W każdym razie, jeżeli chodzi o minusy, no to jest na pewno cena. Maseczki Glam Glow są dostępne w Sephorze, jeżeli ktoś by chciał, potrzebował i chciał sprawdzić na sobie. Natomiast ja naprawdę miałam fan z używania obydwu masek, zarówno tej pięknej różowej, jak i tej fioletowej, bąbelkowej. A teraz jak zwykle czekam na komentarze od Was, która z tych masek podobała się Wam bardziej i czy w ogóle byście używali Glam Glow w takiej cenie. Cieszę się, że jak zwykle byliście ze mną przy okazji moich dziwnych testów, a my widzimy się w następny piątek na tym kanale i w następną środę na kanale Vlog. A jeżeli jeszcze chcecie oglądać YouTube'a dalej, to koniecznie kliknijcie film po lewej albo po prawej, a jeżeli jeszcze mnie subskrybujecie, no to koniecznie nadróbcie i kliknijcie tutaj. Dzięki, do zobaczenia i pa pa!